Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. W dzisiejszym vlogu kontynuujemy remont, ale ja będę dość zalatany dzisiaj. O godzinie 9 mamy spotkanie w Barangaju z naszym wykonawcą. Dalszy etap tego procesu. Mamy wycenę od inżyniera cywilnego. Wiemy, jaką kwotę będziemy się ubiegać od niego. Także za chwilę jedziemy, bo jest godzina jakoś 20 po 8. Chłopaki w międzyczasie będą nakładali gładź szpachlową z Skill Coat. W ogóle odbiór tego pomieszczenia, jak tylko jedna ściana i sufit jest zaszpachlowana, już jest całkowicie inaczej. Już nie wygląda to jak jakaś grota, jaskinia, surowy beton, tylko też dużo więcej światła odbija się od ścian. Docelowo też będzie wszystko tutaj na jasno pomalowane. A po południu, jeżeli nic się nie zmieni, ale wydaje mi się, że nie zmieni, bo pogoda jest dobra i ludzie tutaj byli, jak wiecie, dostarczyć nam plecionki na ściany. O godzinie 2 jedziemy po bambus, który będzie na nasze ogrodzenie. Nie przyciągając, zakładam koszulkę. O, wyszła pani z sypialni, śpioszek. I jedziemy do Barangaju. Wszystkie psiaki dostały obroże wczoraj. Tu też się udało obroże założyć. Mają obroże z dzwonkami. Chodzą i mamy cały czas jingle bells. Jak stado owiec. Rosie ma taką samą obruszkę czerwoną, Kenji niebieską i Tutu zieloną. A Gretchen dostała obrożę kocią. Żeby ludzie wiedzieli, że te psy po prostu mają dom. Bo ci, którzy tutaj są, mieszkają tutaj, tubylcy, oni wiedzą o tym, że to są psiaki, które mają dom, bo widzą, że są u nas. Ale byli turyści w Lazy Beach Club, pytali się, czy Kenji to jest nasz pies, czy bezpański. Także teraz już wiadomo, no pięknie gra z dzwonkami, wielko ludzie. Jeszcze chwila, jeszcze 2-3 tygodnie i przerośnie Rosie. A ta młoda jest najmniejsza, a najbardziej ich zaczepia. Jeszcze ma te zęby typowo szczenięce, jak szpilki. Jak ona ugryzie Kenjiego w ucho, to Kenji aż płacze czasem. Wszystkich zaczepia Gretchen. Największy rozrabiaka, mimo że najmniejsza. Dziewczynka. O. Nikomu nie przepuści, ani kotom, ani Kenjiemu, ani Tutu. Rosie na nią warknie. Rosie ustawia ją do pionu, ale Rosie to jest najstarsza siostra. Najstarsza, mimo że ma dopiero mniej 1,5 roku. No, piękna pani. Też jestem piękny. Też jestem piękny Tutu, no. I Kenji, przystojniacha. O, jest i Ginger. Jest i Mus. Dobra, jedziemy. I witamy ponownie. Barangay Gabayan. Mają bardzo ładną siedzibę do naszego Talajongu. Talajong jest dużo biedniejszy, dużo mniej ludzi. W efekcie podatników. O, tutaj wybudowali ten parking, o którym wam mówiłem. Nawet sprawnie to poszło. A jak rozwiązali problem schodów, które się minęły poziomem? Zrobili po prostu rampę. Zostawili schody na dole, a zrobili podest do schodów. Czy on jedzie w tym kierunku? Będą drogę gdzieś robić. Także najprostszą metodą rozwiązali problem. Jak przejeżdżamy samochodem, tutaj widać, że kapitan jest dość zaangażowany. Chodzi normalnie w białym kasku jak inżynier i nadzoruje ten projekt. I tutaj dość ładnie im to wyszło. Tylko że lampa solarna, a nie ma panel solarny na dachu. Ale i tak za krótki, bo dach zakrywa. Dobra, chwila przed 9. Wchodzimy do środka. Jak mamy możliwość, sprawdzimy wagę. No 86,5 mniej więcej. Nie jest źle. Wielki chłop.
Zawsze moja waga oscylowała taka normalna w granicach około 80 kg, 82. Raz w życiu się upasłem w Norwegii, to już było pod 96, ale wtedy aż mnie kolana bolało od chodzenia na budowie. A teraz jakbym takie 90 miał na jakimś tam docięciu na siłowni, to wydaje mi się, że optymalnie czuję się duży, silny, bez brzucha. Dobrze jest. Dobrze jest. Taki duży panel solarny. Jak zwykle płytki ułożone tak, że można sobie zęby o kant wybić. Wiesz, i tak nie są najgorzej ułożone na Filipinach. Ale widzicie, jak tutaj fuga jest malutka, tam się poszerza. Każda płytka żyje swoim życiem. A inna sprawa, że a nie, po prostu te okna z brązowym szkłem dają takie cienie, jakby to były typowo inny kolor płytek. No chociaż tutaj wygląda, że albo inna partia, bo wiecie, jak kupujecie płytki, to mogą być te same płytki, a z innej partii już jest całkowicie inny kolor. No to jeszcze możemy zwrócić uwagę. Że dało się prawdopodobnie lepiej rozmierzyć te płytki, zacząć. Tu mamy pół płytki na końcu, a tu mamy taką pierdołkę wklejoną. Tu mamy pół płytki i tu mamy 1/3 płytki, na 1/3, czyli też się dało to lepiej zrobić. I w wejściu też mamy 1/3, czyli ktoś, kto układał te płytki, nie rozmierzył sobie dobrze pomieszczenia, no i wyszło jak wyszło. Standardowa procedura, podpisanie dokumentów, paragon za spotkanie 200 peso. Siedzi Gamon, kapitan zapoznaje się z treścią naszego pisma, które jest wydrukowane, zaraz zostanie kosztorys i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Dobra, dzisiaj nie nagrywałem całego spotkania. Ale stanęło na naszym de facto. Ernestim chce po prostu mieć sprawę załatwioną i myślą z głowy. Więc żądamy od niego 150 000 peso. Na podstawie wyceny inżyniera cywilnego, na podstawie tego, co trzeba poprawić, 150 000 peso, żeby wyjść z tej sytuacji. No i dostał tydzień. Dostał tydzień czasu. Kolejne spotkanie będzie 16, jeżeli się nie mylę. Gdzie za tydzień ma się stawić w barangaju z nami na spotkaniu przy kapitanie i po prostu już będziemy rozmawiali o sposobie spłaty. No bo na dzisiaj prawdą jest, no może być to ciężkie, jeżeli ktoś ci wyrzuca jakąś większą kwotę, obojętnie w jakim kraju żyjesz, do spłaty i po prostu tego samego dnia już musisz wymyśleć, co tu przyszpącisz, żeby to uregulować. Także kwota jest ustalona, kolejny krok jest ustalony i zobaczymy, co będzie ustalone za tydzień po prostu, 16. Jak się ta sprawa dalej rozwinie. A teraz jedziemy do Lazji kupić przekąski, kupić jakieś bułeczki słodkie do kawy, na przerwę kawową też dla pracowników. A potem się przebieram, wracam ja do pracy, potem pojedziemy odebrać bambus i tak ten dzień dzisiaj zleci. No i dobra, są chyba nasze bambusy. Tu będziemy robili ogrodzenie. Wjechaliśmy multikabem pod samo
miejsce do załadunku. Ale ładny dom mieliśmy z wielką ziemią, trawa, widać, że dbają palmy. Dookoła polem trawa piękna, bardzo ładny dom. Dobra, trzeba się zapakować. Dobra, chłopaki wziąłem pakowanie. Ja coś tutaj zauważyłem, co u nas takie nie rosną. O, jakie wielkie liście. Kurki sobie chodzą. W takim sposób mamy parasolkę dla małżonki. Pinapay. Pinay-pay. You can have umbrella. This is itchy, Auntie said. Boy, this is expensive, Raba. This is very expensive plant. You buy that in Europe. Mahal na sa Europe, te. Kanang tanuma, yan di puso. Kanang gabi. Ate gabi? Badya. No, mahal na sa Bitas Manila na pa dito. It's very expensive. If Mówią, you buy że that. itchy, że di będziemy pang szczypać. decoration, maganda. Zobaczymy. Sa ato, bali na mo katawa kay sa Europe kay bali. Look the leaf there where they are working behind, like how big. Look your And size. if you go to Manila or anywhere, it's very expensive to buy. Send it to Manila. Te. Anya, dire igno na nga, amo na mo na ipayo, mag-initan mo. Ay. Nagnanaway itong mga taga Manila. Kaya ay mo dahil binuangan tapos mga bise, kanang litsyon na mo. Maglitsyon na mi ka na sa amon. Kamu maglitsyon, makalitsyon mo. Trochę tego bambusa wyszło. Tak wygląda multicat. Bambusowóz. Pospinane pasami. Moja myśl techniczna, jeżeli chodzi o spięcie. Zobaczymy, czy bez problemu dojedziemy do domu. Jak będzie trochę trzesło, trzeba trochę zwolnić, stanąć ze 2 razy, czy się pasy poluzowały i będzie w porządku. Wydaje mi się, że musi być w porządeczku. No, jedziemy. A to jest dom, o którym wam wspominałem, jak pięknie. Tutaj jakaś farma. Piękny dom, działka spora. Tutaj jakby on the back, the wedding that we are thinking of the beach. Also multi-cabin the garage. I zobaczcie tutaj, jak mają ładnie zagospodarowane. Zielona trawa, palmy, bananowce. Ślicznie to wygląda. This is a big property. Big property. Or enough like maybe 2,000 like our land. Yeah, I think it's something like our land, not bigger. Or you can not see maybe the back. You don't know how it's on the back. Ale front wygląda, że to nie jest wcale taka duża działka. Można z godnością ładnie żyć na Filipinach, na jakimś odludziu. Można. Byłem zaskoczony, jak zacząłem taki dom tutaj. Naprawdę pięknie. Papa. A ten dom w zeszłym roku budowali, jechaliśmy na wsypisko. Jak ładnie to wygląda? Połączenie tradycyjne z nowoczesnością. BBC ceiling. Bardzo ładnie to wygląda. Looking very nice. Maybe some small adjustment, but it's looking very nice. Filipiński orzeł. Ernesti przynajmniej tak mówi. Pierwszy raz widziałem. What will you say about it? It's our national bird Why didn't we see him last year? because they are endangered.
i zapomniałem to nagrać, ale no, musicie wierzyć mi na słowo, że bez przygód dojechaliśmy na miejsce. Cały bambus jest zrzucony. Te najbardziej solidne elementy będą słupki, poprzeczki trzymające resztę będą tej samej wielkości co sztachety. Sztachety będą poprzecinane na pół i w ten sposób będzie to zrobione. Myślę, że już nie dzisiaj będą to robili, ale też jest to w cenie wliczone, że przyjadą, przetną je na pół i przygotują ten bambus po prostu. Basin kay nakita ra kaniya. Mong gihatag ra. Gihatag mo na lang kung ganyan lang na ako. Dzisiaj cała trójka dostała reprymendę. W piątek, jak byliśmy na basenie na Gabayan Riviera, to Ernestin napija się drinka i wróciliśmy do domu, miała sobie ochotę wypić jeszcze drinka, jeszcze ramką kupiłem tanduaja. Kupiliśmy tanduaj, kupiliśmy kolę. No i Ernestin zrobiła sobie drinka w sobotę, no i napija się drinka, został tanduaj. W niedzielę coś od rana musieliśmy załatwić, dziś jechaliśmy. Nie pamiętam dokąd. A, pojechaliśmy na zakupy do Lazji. Wracamy, a tu impreza trwa. Widzę, że chłopaki, nasi robotnicy piją tanduaja. No i dzisiaj, bo wczoraj już nie było sensu o tym rozmawiać. Jak już tam mieli trochę w czubie. No i dzisiaj przysiadałem, spytałem się, jak to wyszło. Czy oni sami poczęstowali, czy poczęstowała ich Pinki. No i koniec końców to ciocia Pinki powiedziała im, że mogą sobie wziąć, że na pewno się mi pozwolili. Też dostała reprymendę, że tak długo jak nie spyta nas o coś, to nie ma prawa po prostu nic ruszyć. Bo jest to po prostu brak szacunku, oznaka braku szacunku. To nie chodzi o pieniądze, to była jest tani 70 peso, ale chodzi o sam fakt, wiecie jak jest. Dobra, jest chwilę przed godziną 4. Chłopaki niedługo skończą za pół godziny, a wtedy ja sobie trochę jeszcze popracuję, bo dzisiaj sporo jeździłem, sporo załatwiałem. Widziałem po drodze, jak wjechaliśmy teraz, że wydaje się, że u tego naszego nieszczęsnego wykonawcy, że był tam motocykl wujka Aldrina, że chyba facet szuka pomocy, żeby jakoś z wujkiem Aldrinem porozmawiać, żeby wujek Aldrin przyjechał z nami, szuka mediatora. Ale tutaj nie ma kroków wstecz. Małżonka też mu powiedziała, że jeżeli nie zapłaci, to zniszczymy mu życie doszczętnie. Mam w głowie tyle różnych pomysłów i to są pomysły raczej nawet nie z pogranicza prawa, tylko z tej drugiej strony. Oj, nie warto ze mną zaczynać w taki sposób, bo jeżeli będzie robił jakieś problemy, to uwierzcie mi, że bardzo źle się to dla niego skończy. On sobie jeszcze nie zdaje sprawy. Był taki momencie w Barangaju, gdzie on wstał, obrócił się plecami, coś tam w telefonie sprawdza, że niby chciał się z kimś konsultować, jakimś jego znajomym. Wstałem. Okej. Wstałem. Posadziłem go na krzesło. Kapitan Barangay mówi, nie widziałem, że trochę się wydygał, że będę go bił już, a jednak go nie biłem. Ugmala na putlon daw or unsa man? O, musimy to odnieść. Dobra, trzeba brać bambusa i zacząłem sobie nie podejściowo.